Witam Państwa bardzo serdecznie w samym środku wakacji. Jestem Himek z kanału Gazetki i Promocje i dzisiaj przynoszę Państwu niezwykle interesującą ofertę Biedronki, która to oferta, o czym należy wspomnieć, obowiązywać zacznie już od poniedziałku. Środek wakacji ma jednak swoje prawa i okres ten nierzadko nazywany jest sezonem ogórkowym. Nawiązanie do ogórków nie jest oczywiście przypadkowe i wynika z tego, że właśnie mamy prawdziwy sezon ogórkowy. W sklepach więc mamy do wyboru sporo ich odmian, a wszystko prosto z plantacji. Sezon ogórkowy odnosi się też do zupełnie innego zjawiska, związanego nie z kuchnią, a z życiem społecznym i kulturalnym. Okres wakacyjny jest bowiem takim czasem, gdy da się zauważyć pewne spowolnienie wszystkiego, co się wokół dzieje. Spora część ludzi, bardziej niż na bieżących wydarzeniach, skupiona jest na wypoczynku. Gdy do tego lato jest upalne, to pewne rozleniwienie jest nawet wręcz oczywiste. W takich okolicznościach telewizje, radia i gazety, a obecnie także internet wypełniają się informacjami zupełnie nieistotnymi i mającymi na celu raczej rozbawienie lub przynajmniej wywołanie zaciekawienia. Czasem wręcz sięgają po zwykłe bzdury. I w zasadzie nikt nawet nie ma nic przeciwko, bo latem człowiek nawet nie ma ochoty zaprzątać sobie głowy poważnymi tematami. A już na pewno nie wtedy, gdy jest na urlopie. Takie zjawisko nie jest zresztą nowe i obecne jest w mediach od dziesięcioleci. Kto pamięta lata 80., musi pamiętać temat, który codziennie był poruszany w lecie z radiem i dotyczył pewnego strasznie złośliwego potwora, który pływał w Zalewie Zegrzyńskim i straszył wczasowiczów. Jedną z jego złośliwości było podpływanie do kąpiących się ludzi i zdejmowanie im kąpielówek. Cała Polska mówiła o tym potworze i wszyscy ekscytowali się jego istnieniem. Każdy też miał swoje mniej lub bardziej zwariowane teorie na temat tego, czym jest ów potwór i skąd się wziął. Całe wakacje ów temat rozgrzewał fantazję ludzi, chociaż nikt tego potwora nawet nie widział. Chociaż byli tacy, co twierdzili, że widzieli, ale relacje tych osób były dosyć wątpliwej wiarygodności. W zasadzie to z perspektywy czasu odnoszę wrażenie, że każdy, kto miał okazję, to prześcigał się w wymyślaniu opowieści o tym, jak spotkał się z zegrzyńskim potworem. Trochę to przypominało opowieści o potworze z Loch Ness, ale nie słyszałem, aby ten szkocki odpowiednik naszego tajemniczego potwora trudził się polowaniem na kąpielówki wczasowiczów. Jakby jednak nie było, to tajemniczy potwór stanowił temat numer 1 i zostało mu nawet nadane imię. Teraz jestem ciekaw, czy Państwo pamiętacie, jak ów potwór z Zalewu Zegrzyńskiego się nazywał? A może nadal nazywa, bo wydaje mi się, że relacje o tym, że ktoś go znowu widział, pojawiają się sporadycznie w mediach. Nie jest już teraz jednak taką gwiazdą jak w latach 80., ale słyszałem, że mieszkańcy gminy Nieporęt nadal mają wielki sentyment do tych wydarzeń i wielu z nich chciałoby, aby potwór z zalewu stał się maskotką tej miejscowości. Być może wśród widzów są osoby z Nieporętu. To poproszę o ujawnienie się w komentarzu i odpowiedzenie, jak to wyglądało z Waszej strony. Wszystkich natomiast pytam o imię tego potwora i czekam na odpowiedzi w komentarzach. Na wszelki też wypadek sugeruję ostrożność podczas kąpieli w Zalewie Zegrzyńskim. No chyba, że ktoś ma w modzie kąpać się bez kąpielówek. Wtedy chyba nic mu nie grozi. Pozdrawiam też wszystkich wypoczywających nad Zalewem Zegrzyńskim, a także w innych pięknych miejscach w całej Polsce. Zapraszam do przejrzenia niniejszej oferty i do ponownego odwiedzenia kanału Gazetki i Promocje. Miłego i słonecznego dnia i do zobaczenia.